Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o erytrytolu. Ponieważ ja już odkryłem właśnie parę maili u mnie na ten temat, które mi tutaj już powpadały. Ja ten temat widziałem jakieś miesiąc ponad temu, może jakieś 1,5 miesiąca temu, ponieważ były takie badania, które były teraz nowe, zrobione na erytrolu niedawno i tutaj już mówił o tym też chyba Shawn Baker 1,5 miesiąca temu, może gdzieś koło tego, dr Shawn Baker o tym mówił właśnie, o erytrolu. Też widziałem, że były te badania i tak dalej. I co te badania mówiły? Te badania mówiły, że po prostu erytrytol jest niedobry. Erytrytol może wywoływać nam teraz tutaj zwiększone ryzyko chorób serca, zawałów serca, tego typu rzeczy. Takie badania poszły i zrobiło to sporą panikę, ponieważ pytało nas tutaj też paru z Was, po prostu też na maila znalazłem właśnie coś takiego, chociaż tam mam ogromny poślizg z tym jak nigdy, naprawdę przepraszam Was, ale po prostu nie nadążam Wam odpisać, za dużo mam obowiązków. Jeszcze teraz na dodatek jest wiosna, mamy dodatkową pracę tutaj też i na miejscu, w domu i po prostu nie wiadomo gdzie ręce wsadzić, żeby Wam wszystkim to odpisać na to. Ja się staram, ale ja też jestem tylko człowiekiem i nie dam rady wszystkiego ogarnąć. Także, że już widziałem kilka tych maili, to już pomyślałem, że dobra, zrobię po prostu film na ten temat, żeby Wam to wyjaśnić co i jak. Ponieważ maile głównie pytały, czy dalej korzystasz z erytrolu, ponieważ widziałam nowe badania, czy gdzieś to jakiś film, czy gdzieś jakiś artykuł, nie mam zielonego pojęcia, bo to każdy inaczej gdzieś indziej to widział, chyba więcej mediów to musiało podłapać. Ja nie wiem, nie śledziłem, bo po prostu nie mam czasu nawet tego śledzić, tych wszystkich artykułów i tak dalej, w tych takich zwykłych, że tak to nazwę, brukowcach. Ponieważ nie mam zielonego pojęcia, ja widziałem tylko u doktora Shawn Bakera właśnie, bo mi to mrygło coś takiego wtedy i mówię, a dobra, zobaczę to z ciekawości. No i po prostu nie nagrywałem nic nawet na ten temat, ponieważ nie wydawało mi się to aż tak ważne, żeby tutaj na ten temat nagrywać, ale skoro już pytacie o to, musiało się to po prostu rozprzestrzenić gdzieś, to postanowiłem Wam jednak powiedzieć, ponieważ pytacie, czy to jeszcze używam, czy widziałem te badania, że niektórzy napisali, dobrze, ale to się okazało, że polecałeś, a to jest niebezpieczne. Moi drodzy, te badania są tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, delikatnie zrobione, troszeczkę po łebkach. Naprawdę po łebkach są zrobione, ponieważ głównie mi tam ilość nie pasuje, która w tym badaniu była podana, ponieważ tam było 30 gram erytrolu podawane. Moi drodzy, to jest sporo, 30 gram to jest cała masa tego erytrolu i ja tego nigdy tyle nie używałem. A jak to się po prostu, jak się dawało do jakiegoś przepisu, chociaż nie pamiętam, żebym gdzieś aż tyle dawał, bo to jest naprawdę dużo 30 gram. To jest taka mała kubka. To musiało być naprawdę na duży przepis. To się tego nie jadło naraz. A tam w tym badaniu było to po prostu naraz podawane. Ja bym po 30 gramach erytrolu przypuszczał, że dostałbym takiej sraczki, żebym pewnie do toalety nie zdążył, jakbym to miał jednorazowo po prostu zjeść, bo on przegoni, jak się tyle zje. Co już nie jeden się przekonał. Można wtedy naprawdę nie zdążyć przy takich ilościach. Naprawdę, dostaniemy biegunki potem od razu. To jest według mnie dużo za dużo, które tam było podane i było to jednorazowo w tym badaniu podane. Drugi minus tego badania, nie wiemy co ci ludzie dalej jeszcze jedli. Nie wiemy jak się odżywiali, jak była ich dieta i tak dalej. Czy byli wegańsko, czy byli karniworami, czy po prostu wcinali same fast foody, czy mieli dużo olei omega-6, czy mieli dużo wieprzowiny takiej typowej, marketowej, która aż sterczy od omega-6, czy na przykład kurczaki, też takie marketowe, które też mają masę omega-6 i tak dalej. Nie wiemy tego, jaka była tam dieta podana w tym wszystkim. I te 30 gram to od razu mi to przekreśliło na samym początku, ponieważ praktycznie nikt normalny tyle nie weźmie naraz. To jest po prostu za dużo. To się rozciąga po prostu w całym dniu i to jest słodzik. To nie jest jedzenie, to jest po prostu słodzik, który się używa gdzieś tam dodatkowo do jedzenia, a nie je się sam słodzik.
No proszę was, naprawdę, no. To jest po prostu przegięcie totalne. Nie wiem, ja tyle nigdy w życiu nie spożyłem w jeden dzień, żeby 30 gram tego naprawdę w jeden dzień zjeść. To jest dla mnie niemożliwością, żeby tyle wrąbać. No i tutaj właśnie przy tych 30 gramach oni podawali, że no, zwiększa się tam ryzyko tego i tak dalej, i tak dalej. Może rzeczywiście się zwiększa, ale kto używa teraz na dzień 30 gram erytrolu? Ja nie wiem, kto tak robi. Ja nie wiem, tak mówię, ja bym po prostu nie wytrzymał, bo mnie by tak przegoniło, żebym nie zdążył nawet tutaj zapauzować tego nagrania i pewnie bym gdzieś w ogrodzie po drodze zrobił. Jakbym tyle miał erytrolu naraz po prostu zjeść. Nie ma takiej opcji. Bo mnie niekiedy po łyżeczce już potrafiło lekko przegonić po tym. Dlatego tego się używa z głową. To są słodziki i po prostu się dodaje trochę, dosładza się i tyle. Erytrytol głównie jest też naturalną substancją, ponieważ no, powstaje z fermentacji glukozy i tak dalej, cukrów, typowych cukrów w owocach. I właśnie tam go też znajdujemy. Znajdujemy erytrytol w owocach. W takich dojrzałych mocno owocach, czasami i w przejrzałych owocach, które już są mocno przejrzałe. Tam nawet jest go jeszcze więcej, ponieważ tam już zachodzi powoli do fermentacji i już się erytrytol zaczyna nam wytwarzać. Czyli on jest też substancją naturalną, która występuje w owocach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że jako słodzik jest to odizolowane, czyli jest tego po prostu więcej, jest to wytworzone, jest bardziej skoncentrowany. To podobnie jak było i z fruktozą, którą się tak poleca cukrzykom i tak dalej, a która się okazuje katastrofalna w skutkach, naprawdę. Ponieważ fruktoza jest całkowicie przez wątrobę przetwarzana i się okazuje, że ci ludzie, którzy właśnie słodzą sobie fruktozą wszystko na lewo i na prawo, to mają stłuszczenie wątroby teraz. Ponieważ wątroba to przetwarza, a że my mamy mało ruchu i tak dalej, nie zużywamy tego, no to fruktoza się odkłada bezpośrednio koło wątroby. I później ktoś idzie do lekarza i się okazuje, że ma stłuszczenie wątroby. No i później lekarz się pyta, no a co tam, coś tam pani popija czy coś? No a pani nie. No. Takie są później tego efekty. No. Także no, z fruktozą nie bardzo, naprawdę nie bardzo, bo ona w owocu jest razem zrobiona, tam jest błonnik, tam są jeszcze inne rzeczy i tak dalej, a jednak odizolowana bardzo często możemy też przeholować, bo po prostu damy jej za dużo i no nie będzie wtedy po prostu to dobre, bo wątroba na tym ucierpi. I z erytrolem również tak samo jest. No on się nie odkłada co prawda tutaj wokół wątroby i tak dalej. Nie ma tego efektu takiego. Nie jest też kaloryczny i tak dalej. Jest naprawdę bardzo dobrym słodzikiem, szczególnie na dietach takich low carb, czyli niskocukrowych. Bardzo fajny jest tutaj dla tych, którzy potrzebują tego, żeby coś dosłodzić, a właśnie są na takich dietach. Ale no nikt nie używa tego w takich ilościach, jak było w tym badaniu. To jest po prostu dużo za dużo. Ja go też używam cały czas, znaczy no cały czas, ja na pewno codziennie nie jem nic z erytrolem, tylko raz na jakiś czas, jak robię jakiś przepis, to dalej go używam, ponieważ no nie znam za bardzo lepszych słodzików. Ponieważ no stevia, ok, stevia no też by była dobra, jednak tutaj bardziej bym się skłaniał do liści stevii, bo ten płyn no też jest troszeczkę przerobiony, jest tam przetworzony i tak dalej, ale można go użyć też do tego. Mamy jeszcze też inne, mamy jeszcze ksylitol, jednak tutaj trzeba uważać, żeby on nie był z Chin na przykład, bo tam znowu są wykorzystywane do tej produkcji na przykład GMO, jakaś kukurydza, tego typu rzeczy, więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Później mamy syrop z agawy na przykład, no tutaj ja kiedyś z niego korzystałem, ale zrezygnowałem z niego, bo popatrzyłem sobie na te procesy, jak on jest produkowany. I jest to naprawdę no mocne. Tam jest bardzo dużo w środku do tego dodawane. Cały proces tej produkcji jest bardzo taki techniczny. I zrezygnowałem, po prostu nie używam już syropu z agawy. Mamy jeszcze miód. No ale miód na diecie low carb, keto tak zwane, czy niskowęglowodanowy, nie bardzo miód się tutaj nadaje do słodzenia. Ponieważ miód no jednak jest cukrem prostym i jest tego sporo. Dlatego ten erytrytol no jest tak fajnie uniwersalny. Tylko po prostu używać tego z głową. Nie sypać tego nie wiadomo ile. Choć przeważnie jak ktoś raz tyle nasypie, to się tu skończy w toalecie. Tak jak mówiłem, bo przegoni na bank. No i już drugi raz tego nie zrobi. Także po prostu używać tego jako słodzika, jako dodatku z głową i tyle.
a nie takie ilości. No i tak mówię, tak w tym badaniu było, nie wiemy co ci ludzie jedli. Mamy zielonego pojęcia. A jak wiemy, jedzenie tutaj ma bardzo duży wpływ. Nie wiemy też, czy mieli stres i tak dalej, ponieważ stres też bardzo wpływa na układ krwionośny i też może mieć bardzo negatywne konsekwencje. No i na to też po prostu nie ma nic powiedziane, jak to było robione i tak dalej. Także taki temacik, co chciałem Wam powiedzieć tutaj dzisiaj na ten temat. Także życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej. Ja będę dalej używać erytrolu, ponieważ używam go w małych ilościach od czasu do czasu i nie widzę większych problemów. Czemu miałbym go nie używać, skoro go używałem tyle lat i wszystko ma się super pięknie, to na pewno to badanie nie zmieni mojego zdania. Także trzymajcie się, hej.